Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Sony Ericssona S312. Jest to bardzo prosty telefonik, produkowany był w 2009 roku, tak na przełomie 2009-2010. Zaraz sobie sprawdzimy pod baterią, jak to dokładnie wygląda. Bardzo prosty model od Sony Ericssona, dość rzadki i dość ubogi, jeśli chodzi o funkcjonalność. Tutaj sobie spojrzymy na przedni panel tego telefonu, przednią obudowę, tutaj otwór na główny głośnik, Sony Ericsson, dość wygodna klawiatura, ale słychać klikanie. Pierwszy bok widzimy ściszenie, pogłaszanie, później skrótowy klawisz aparatu i następnie spust aparatu, w tym przypadku raczej bez autofokusa. Tył aparat fotograficzny, w tym przypadku jest dość słabej jakości, bo 2-megapikselowy z dodatkową lampą. Tutaj chyba bardziej lampą błyskową, bo widzę, że nie jest chyba to dioda, ale sobie później zobaczymy, czy tak faktycznie jest. I fajny napis, tutaj Sony Ericsson, nasza marka. Faz podładowania, tutaj standardowy Sony Ericssonowy, obok niego widzimy również otwory na smycz. I to chyba tyle. Tu jeszcze zobaczymy na przedniej obudowie. Jest taki mini otwór. Jest to oczywiście otwór na mikrofonik. Teraz sobie ściągniemy klapkę i zobaczymy, co tam pod spodem się znajduje. Tu widzimy baterię dość starawą, ale ta bateria może być z innego modelu z Sony Ericssona, więc tutaj się nie wzorujmy, że taka musi być. Tu widzimy, że jest wyprodukowana w 2008-41 tygodniu i posiada 930 mAh. Ale bateria tutaj standardowa w tym telefonie to BST38, no i taka musi być. Teraz sobie zobaczymy jeszcze pod nalepką informacyjną. Wyprodukowane w Chinach. No i telefonik został wyprodukowany, tutaj widzimy dokładny rok, tutaj od lewej strony 2009, 24 tydzień. No i Sony Ericsson S312 zgodny z certyfikatem Unii Europejskiej. I tutaj karta SIM i karta pamięci jest tutaj pod spodem. Tutaj karty pamięci maksymalnie bodajże do 4 GB. No taką przynajmniej informację wyczytałem o tym telefonie. I teraz przechodzimy sobie dalej. Uruchomi telefonik i zobaczymy jego tutaj podstawowe funkcje. Tutaj dość ciekawe poświetlenie w kolorze pomarańczowym. Wchodzimy sobie w menu. Widzimy, menu jest takie praktycznie samo jak w większości Sony Ericssonowych modelach Play Now. To jest zakładka internetowa i widzimy dodatkowe tutaj opcje. Tutaj dość ciężko się klika tymi klawiszami. Jest tak, Games, tutaj podstawowa w większości Sony Ericssonach, Track ID, Video Player i nagrywanie dźwięków. Następnie mamy aparacik. Teraz sobie może zobaczymy, czy ta lampa będzie nam w tym przypadku działała. Tutaj wideo i przejdziemy sobie do aparatu, tylko tutaj dość oporowo się te klawisze przełącza. Więc sobie tutaj najpierw może ustawimy sobie zapisywanie na telefonie. Tutaj tak jest. I teraz sobie ustawimy tutaj włącz lampę. A i widzimy, że jest latarka, bo wydawało się, że jest lampa błyskowa, ale jest latarka, bo lampa błyskowa to tam chyba do 5 czy do 3 sekund nam podświetla.
a dioda możemy ile chcemy, dokąd się po prostu nie wypali. I tak więc robimy sobie zdjęcie tym sprzętem. Może sobie zrobimy tutaj moją dłoń bez autofokusa, ale tutaj podświetlenie jest. Tak to wygląda. Jedziemy sobie dalej, zobaczymy inne tutaj opcje w tym telefonie. Wiadomości tutaj zapewne T9 jest. Dokładnie jest, widzimy. Następnie tu widzimy player, także mamy odtwarzacz tutaj do dźwięków. Tutaj dość oporowo te klawisze działają, więc tak ciężko mi jest z niego korzystać. Mimo że telefon tutaj w dość ładnym stanie, ale klawisze są już troszkę być może nie wyrobione, ale albo za bardzo już pracował. Wychodzimy sobie i teraz sobie posłuchamy oryginalnych dźwięków, jakie zostały wykonane przez producenta tutaj Sony Ericsson. I to wszystkie dźwięki, jakie słyszeliśmy. Przechodzimy do innych funkcji. Tu już mamy zdjęcia z naszego telefoniku, wideo, nasze filmiki, następnie i folder inne, gdyby po prostu pliki odpowiednie, które po prostu nie odczytuje nasz telefonik. Radio, które skorzystamy tylko i wyłącznie, gdy podłączymy przewód, nasze słuchawki, kontakty i ustawienia. I tu widzimy
Podstawowe informacje, podstawowe ustawienia tutaj w tym telefonie. Data, godzina, profil, język. Tutaj w tym przypadku niestety nie mam polskiego języka, ale jak widzicie nie jest tutaj trudna obsługa tego Sony Ericssona. I znowu mam tutaj problem z wycofaniem się. Tu mamy jeszcze, widzimy dodatkowe opcje jak Bluetooth, możemy przesyłać przez Bluetooth, przez USB nasze pliki, ustawienia połączeń, ustawienia tutaj ogólne i ustawienia dzwonków. To ciekawe jeszcze, czy telefon chyba nie posiada. Tutaj w tym przypadku 3G, raczej wątpię. Widzę, że to jest dość ubogi. No i dobra, i to wszystko, jeśli chodzi o ten telefon, o Sony Ericssona S312. No taki film, powiem wam szczerze, że w ogóle się do niego nie przygotowałem. Taki znenacka. Bardzo ciekawy telefonik, bardzo ciekawa opcja, czy gratka dla kolekcjonerów, osób, które cenili sobie tą markę i bardzo interesuje tego typu urządzenia. Dość rzadki model. Czy drogi? No nie powiedziałbym, myślę, że na pewno około 30, może maksymalnie do 60 zł. W fajnym stanie taki telefon sobie wyhaczycie na internecie. I to wszystko w tym filmiku. Zachęcam Was do oglądania moich filmików poprzednich, obecnych i przyszłości. Jeśli Wam się film podobał, zachęcam do subskrypcji, łapkę w górę i komentarz pod tym filmem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!